Dzień dobry kochani, witam Was wszystkich. Dzisiaj taki odcinek szczególny, bo wiele osób czeka na te wysiewy pomidorów. I ja Wam powiem, że to jest choroba postępująca, bo zaczynałam od kilku odmian, a później to wiecie, jak kula śniegowa się toczy. W zeszłym roku miałam 50 odmian do przetestowania i wydawało mi się, że to już jest maksimum i więcej nie będę kupować i to już mi wystarczy. No ale nie dało się, nie dało się po prostu. Wiecie jak to jest, jak się pójdzie do sklepu ogrodniczego albo jakąś stronę otworzy, albo jeszcze ktoś przyśle jakieś nasionka, albo u kogoś się zobaczy. Ale to jest super właśnie, że my możemy to sobie testować. W sklepie nie dostaniemy takich pomidorów i możemy właśnie sobie dzięki temu naszemu bzikowi pomidorowemu posmakować nowych odmian i smaków. Ja tu sobie podzieliłam, słuchajcie, na kubki, ponieważ chyba pierwszy raz policzyłam tak naprawdę, ile mam odmian. No to już tak koło setki. Jest dużo wśród nich takich, właśnie no name, że od kogoś dostałam, ktoś nie znał nazw i bardzo one są smaczne, więc no trudno mi Wam je polecić tutaj. Ale tak, zacznę od takich pomidorów kupionych w sklepie, w takich torebkach, które myślę, że są ogólnie dostępne. No i właśnie Wam pokażę, które będę w tym roku wysiewać, no i z których też może jestem zadowolona, niezadowolona. Bo tutaj to są już takie, wiecie, odmiany kolekcjonerskie, które ktoś tam mi dał, albo właśnie od kogoś tam kupiłam, dostałam, no takie, których w sklepie nie mam tak na półkach. Zacznę sobie od tego, że najsmaczniejszy, bo ktoś mnie pytał, najsmaczniejszy pomidor, to chyba wiecie co, jest właśnie malinowy smaczek. To jest ten pomidor. A dlaczego mam dwie torebki? Tu jest jego taki bliźniak malinowy kapturek i powiem Wam, że owoce bardzo podobne są. Krzaki może troszkę się różnią, bo ten jest taki trochę drzewiasty, malinowy kapturek bardziej. Ale w smaku po prostu diametralnie inne pomidory. Ten jest przepyszny, ten taki sobie. Od razu Wam mówię. Malinowy smaczek. I to jest właśnie świetny przykład na to, że czasami tak na oko pomidor jest taki sam, a właśnie smak jest zupełnie inny. Więc na pewno właśnie będzie u nas malinowy smaczek, bo on jest bardzo słodki jak cukiereczek. Tutaj wiecie, kupiłam dużo takich odmian, które będę pierwszy raz miała. I też mi zależało, żeby było dużo odmian gruntowych, ponieważ no, szklarnia nie jest z gumy. No i tutaj znalazłam taki pomidor znany, Betalux. Będę go miała pierwszy raz, ale dużo o nim dobrego słyszałam. To jest właśnie gruntowy. Tutaj mam też pomidor gruntowy Duo. Bardzo mi się spodobał, bo ja właśnie, jak wiecie, lubię takie właśnie paskowane i oryginalne pomidorki. Będę Wam zdawała relacje. Tutaj jest pomidor wysoki Tigerella. Przepraszam, będę po prostu kaleczyć te nazwy. Wybaczcie mi. Bądźcie wyrozumiali. Nie jestem w stanie ich tak, wiecie, poprawnie wymówić. Ale też właśnie ten pomidor zwrócił moją uwagę ze względu na wygląd. To jest wysoka odmiana, no to pewnie pójdzie do szklarni. Zresztą jeszcze tam doczytam. Pomidor Jantar wysoki. Też dużo o nim słyszałam, że jest bardzo plenny i bardzo smaczny. I zresztą mam prośbę, jak tam macie już doświadczenia z tymi pomidorami, czy są dobre, czy złe, czy właśnie smaczne, to napiszcie mi tam w komentarzu, czy ktoś właśnie już uprawiał te pomidory, czy poleca. Dzisiaj też znalazłam, słuchajcie, w sklepie Andrus, taki fajny pomidorek, też gruntowy, karłowy, więc myślę, że właśnie spodoba mi się jego uprawa. Tutaj jest, wiadomo, bawole serce, ale ponieważ już tam miałam nasiona takie stare, bałam się, że mi nie wykiełkują, to sobie kupiłam nową paczuszkę. Bardzo ładnie owocował w tym roku u mnie. Tutaj jest taki pomidorek, który bardzo ładnie wygląda na obrazku.
Jest to odmiana do upraw pod osłonami. Harzfeuer F1. Nie wiem, nic na ten temat jego nie słyszałam. Tu bardzo taki dekoracyjny też Black Bell, no nie wiem, gruntowy. O, super, to też się cieszę z tego powodu. Bardzo jestem ciekawa, czy będzie taki czarny faktycznie, bo to, wiecie, rzadko się zdarza, żeby aż taki czarny był. Tu jest malinowy ożarowski, też znany pomidorek, bardzo go lubię i bardzo plenny był. Tu jest cytrina, ja z nią to mam, tak wiecie, raz pod górkę, raz z górki, ale jednak w zeszłym roku dałam jej szansę, ponieważ właśnie pojawiła się u nas szklarnia na działce i posadziłam ją w szklarni i to był strzał w dziesiątkę, powiem wam, bo ona w gruncie mi jakaś tak nie zdążyła nigdy dojrzeć, szybko zaczynała chorować, a w szklarni ona dojrzała w pełni, miała mega grona, bardzo smaczna, bardzo dekoracyjna, więc no przeproszę się z nią i w tym roku też będzie posiana. Red Pear to wiadomo, taka gruszeczka, sakiewka i do gruntu, i do szklarni. Tutaj są te żółte, takie malutkie typu sherry. Je widzieliście u mnie w szklarni. Tak na parterze były posadzone. Też sobie gdzieś tam je właśnie wysieję. Tutaj jest Marzano 3, San Marzano. On jest bardzo plenny. To jest ten wysoki Marzano. Gruntowy tutaj, no ale powiem wam, że on bardzo chorował u mnie w gruncie. No i w zeszłym roku go nie wysiałam w ogóle, a w tym roku myślę, może jeden krzaczek do szklarni spróbuję wysiać, bo wiem, że on jest bardzo plenny. On był bardzo plenny, no ale bardzo najszybciej chyba zaczął chorować. A, tutaj się powtarza właśnie te babole serce, sorry. Tutaj bajaja, ale chyba nie będę jej w tym roku wysiewać, ponieważ tak średnio nam smakowały owoce, chociaż bardzo dekoracyjne są. Także to chyba odłożymy. Awizo też odłożę. On jest gruntowy i tutaj zachwalany był, że bardzo odporny, ale ja nie byłam zadowolona. U mnie chorował tak samo jak inne pomidory. Nie widziałam jakichś, wiecie, takich spektakularnych różnic w tym. I tu mam dwa takie pomidory, z którymi mam duże oczekiwania. To są pomidory do szklarni. Pink King to jest taka malinówka. Bardzo ładnie wiąże, widziałam, owoce. A tutaj Cornabel F1. On chyba będzie podobny troszkę do tego San Marzano, bo też widziałam, że taki jest bardzo plenny, bardzo dużo owoców. No i może też być taki bardziej do suszenia, bo to jest chyba ten typ, wiecie, taki mało mięsisty, mało soczysty. No zobaczymy. Będę wam w tym sezonie wszystko pokazywać. No i chyba wiecie co, z tych kupionych w paczkach takich ze sklepu, to będą wszystkie pomidory. No a tutaj się zaczyna, wiecie, dalsze szaleństwo. Tutaj mam na przykład takie pomidorki Corazon. To jest właśnie bardzo podobny pomidor do Red Pear, taka sakiewka. Powiem wam szczerze, że nawet miałam czasami problemy odróżnić go, ale o, tutaj mało nasionek mam, to sobie jedną sadzonkę posadzę do szklarni. Tutaj dostałam od Madzi Aussie taki pomidor, który ponoć jest bardzo smaczny. Jestem niego bardzo ciekawa, to też sobie jeden krzaczek posadzę. No naprawdę, ja muszę w tym roku, słuchajcie, po jednym krzaczku, bo mi naprawdę zabraknie miejsca. Tutaj są pomidorki od Joli. Ja już często o tym wspominałam. Ona ma kanał Modli Szkóła Naturalnie i już tam część wam pokazałam tych pomidorów na filmach. I chyba też właśnie wybiorę sobie z nich, tutaj mam Black from Tula, Black Cream, o, bardzo fajny pomidorek. To jeszcze wam nie zrobiłam, znaczy nie zmontowałam filmu na ten temat, ale mam te filmy. Malinowy Gogosza, Black Beauty, o, ten jest już film na moim kanale i on przepiękny jest pomidor. To możecie tam sobie zobaczyć. Semipaliatyński, Black Russian, też będzie o tym film. Ametyst Jewel też już jest film na kanale. Sugar Baby, no to już też i Marglobe.
Te, co są na filmikach już na kanale Pomidory, to na pewno powtórzę, bo jestem z nich zadowolona i tak Wam właśnie zrobiłam o nich filmy, żeby też polecić je Wam. Tu mam właśnie takie, wiecie, no name, które no też wysieję, ale no, trudno mi jest Wam powiedzieć na temat nazw ich, no ale są. I tutaj jeszcze zostały mi, słuchajcie, takie pomidorki, to są od Tomatinki i też już część widzieliście na kanale u mnie, czy tam w szklarni, bo ja sobie w zeszłym roku właśnie wysiewałam takie dla porównania w szklarni i w gruncie. Większość już tych pomidorków widzieliście albo jeszcze zobaczycie. Na pewno Sartre Lois, on jest bardzo dekoracyjny, mega groniasty czerwony. Orange Banana to ja jeszcze zrobię o nim filmik, ponieważ on jest też już moim ulubieńcem, właśnie dzięki Tomatince. Zresztą te pomidorki u niej na kanale są, to też możecie tam sobie zobaczyć już. Później jest białe bawole serce, też bardzo fajne było. Czarne bawole serce to już nasz ulubieniec jest, rodzinny, przepyszny smak. Czokolad Strips też pamiętam, że był bardzo taki dekoracyjny, z takimi zielonymi pręgami. Tutaj Romus to jest właśnie ten żółty marketowy kiedyś. Teraz już wiadomo, że to jest Romus. Pink Siberian Tiger. To już są właśnie takie, które były na kanale. O, to też jest fajne bawole serce pomarańczowe. Tutaj jest Coca-Cola, ale to jest taki właśnie przez Tomatinkę nazwany. Tutaj jest ten biały bananek i zeberka zielona. Jeszcze mam pomidorki, które właśnie zebrałam nasiona. To popatrzcie, jeszcze w takiej formie mam. Bo już nie mam tych oryginalnych, tylko właśnie zebrane ze swoich. Tutaj właśnie miałam od Tomatynki żółte bawole serce. No tutaj mam właśnie zebrane nasiona z tego żółtego bawolego serca i na pewno go w tym roku wysieję, bo jest przepyszny. I jeszcze mam aurię taką niską. O, tutaj też były nasiona od Tomatinki, ale to już są moje własne. Jest to mega plenny pomidor. Niski krzaczek, ale tak rozbudowany, tak wspaniale owocuje i bardzo pyszne ma owoce. W gruncie rósł u mnie. Tutaj widzicie, mam taką kubkę, która mi w tym roku przybyła. No naprawdę, to nie wiem, bo z 50 jest pomidorów. Może zaczniemy sobie tutaj od pomidorów, od Anis, pomidorowe lowe. Ja Wam tutaj pokażę, bo mi za bardzo te nazwy nic nie mówią, bo nie uprawiałam jeszcze tych pomidorów, ale może ktoś z Was już uprawiał i zna już te pomidory. Sybirski gigant, no to podejrzewam, że będzie jakiś duży owoc. Radość ogrodnika, bardzo mi się podoba nazwa tego pomidora. To jeszcze lepszy, wesoły sąsiad. No uśmiałam się po prostu, jak przeczytałam to. Złoty orzech, podejrzewam, że będzie jakiś żółty, pomarańczowy. O, tutaj podobnie, pomarańczowy z Kazachstanu. To jest ciekawostka taka. Perseminowa sakiewka. Oj, to już mi się też bardzo podoba nazwa. I sakiewka, czyli taki będzie, wiecie, w stylu Red Pear pewnie. Masienka. Bardzo wdzięczna nazwa. Tutaj mamy Krym. Czyli to właśnie takie będą, wiecie, ukraińskie, rosyjskie pomidory. Bardzo lubię te pomidory. Indian Striped. No zobaczymy. Malachitowa szkatułka. Też o niej dużo słyszałam. Jeszcze jej nigdy nie miałam. Copper River.
Piszcie mi tam, jeżeli coś Wam znajome się wydaje. Cuban Black. O, to już taki bardziej z ciepłych krajów. Znaczy każdy pomidor jest z ciepłych krajów tak naprawdę. Barry's Crazy Sherry. To może jakaś koktajlówka jest. Boczkowy Minusiński Krasny. Behemoth King. Abraham Lincoln. No słuchajcie, coraz lepiej. Orange Russian to właśnie muszę sprawdzić, czy to nie jest też to serce. Chociaż, no nie wiem. No jakiś pewnie pomarańczowy. Bo ja mam pomarańczowe rosyjskie serce. A to, sorry, ale ja chyba tego nie przeczytam. Możecie sobie zobaczyć. Mr. Schlaubauk Famous Strawberry. No, mistrzostwo kaleczenia angielskiego. Także patrzcie, to już jest cała szklarnia. Nie wiem, gdzie ja to posadzę. I tu jeszcze dostałam taką kubkę od Moniczki, taką kubkę nasionek, patrzcie. Też bardzo ciekawe odmiany. Murmoński Krupnej, Draft Parfait. Przepraszam, jeśli źle przeczytałam, ale draft to znaczy, że taki będzie właśnie malutki, niziutki, karłowy, no bardzo fajny do doniczek, czy właśnie tak na dole w szklarni sobie posadzić między pomidorami wysokimi. Draft Mystic Lady, Maglia Rosa, Welmożna, o to też będzie chyba fajne. Blue Fruit, Siewierna Korolewa, Grandma Olive Czokolad, Biski Rozam, Kurant Gold Russian, Bułgarskie Serce. O, to będzie jakieś właśnie bawole serce. Oj, bardzo lubię bawole serca. Sibirski Skorospel. Dobrze, jakiś tam sybirski. No, widzicie te nazwy, prawda? Także no, można sobie zatrzymać i przeczytać dokładnie. Gordost Sibirii. Cappuccino. Oj, bardzo fajna nazwa. Złoty wiek. Złoty wiek może. No i to są takie właśnie nowości, które w tym roku wprowadzę. Na pewno właśnie z tych zupełnie nowych będę chciała po jednym krzaczku i z tych też, co tam kupiłam, niektórych, co Wam pokazywałam. Z tych to nawet chyba po kilka zrobię krzaków, bo te wiem, że bardzo fajne są. I na pewno właśnie z tych, co jeszcze nie uprawiałam, będę chciała wypróbować. No a z takich, co już moje ulubione są, no to naprawdę będzie w tym roku chyba mało, bo nie będzie miejsca w szklarni. Jeszcze na pewno wysieję ciociosan, ale to też tylko w szklarni krzaczek, bo on w gruncie, podobnie jak ta cytryna się zachowuje, że nie zdążył dojrzeć, tylko go choroby chwyciły, a w szklarni w zeszłym roku bardzo ładnie obrodził, bardzo ładnie no, zdążył dojrzeć i przepyszne owoce miał. Ja Wam się tutaj postaram może takie właśnie wklejać zdjęcia w trakcie, jak mówię, może coś tam już uprawiałam, żeby pokazać, jak to wygląda. No, nagadałam, no ale tak chciałam jakoś to, wiecie, Wam tutaj kompleksowo pokazać, co mam, może co wysiewam, może właśnie też mi doradzicie albo odradzicie coś, że coś nie jest warte uwagi, to proszę tam mi napiszcie, bo wiecie, no ja nie miałam większości tych odmian, co tutaj widać. No i co? Następny odcinek to już chyba będzie z siania, też jak wysiewam te pomidorki. Pewnie już większość z Was wysiała, albo i nie. W każdym bądź razie już tak sezon się zaczął na wysiewanie. Życzę w takim razie Wam wszystkim bardzo obfitych plonów, żeby właśnie ogarnęło Was szaleństwo pomidorowe. I do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu.